Stymulatory korzeni. Jako stymulatory tworzenia korzeni stosuje się różne preparaty, w tym naturalne. Przyjrzyjmy się kilku różnym naturalnym hormonom ukorzeniającym lub substancjom stymulującym korzenie, które można łatwo wykorzystać do rozmnażania roślin poprzez sadzonki. Dodatkowo możemy stworzyć najpotężniejszą formułę, mieszając jedną lub więcej z tych substancji. Stymulatory stosuje się w celu szybszego i mocniejszego tworzenia korzeni, jeżeli na przykład bieżący okres jest niekorzystny dla ukorzenienia się roślin lub jeżeli sadzonki rośliny dobrze się nie zakorzeniają. Można je również stosować podczas przeszczepów. Najłatwiejszym sposobem rozmnażania rośliny jest po prostu odcięcie małej gałązki lub łodygi i umieszczenie jej w ziemi. Ale prawdopodobieństwo sukcesu jest zwykle niskie, całkowicie nas niezadowalające. Dlatego jeśli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo naszego powodzenia, musimy przestrzegać pewnych zasad. Większość sadzonek roślin w naturalny sposób wytwarza własne hormony ukorzeniające w krótkim czasie po ścięciu. Wiele roślin można łatwo rozmnażać, np. umieszczając sadzonkę w czystej wodzie i przestrzegając kilku prostych, ale bardzo ważnych zasad. Hormony ukorzeniające mogą być naturalnymi lub syntetycznymi substancjami chemicznymi. Zawierają naturalne hormony roślinne, czyli tzw. auksyny, które odpowiadają za stymulację lub tworzenie korzeni. Bo co to są auksyny? Auksyny są to hormony pobudzające wzrost rośliny. Produkowane są one w wierzchołkowych częściach roślin i transportowane do najniżej położonych komórek. Działanie auksyn w roślinach jest bardzo szerokie. Najważniejszy jednak jest ich wpływ na syntezę korzeni roślinnych i dlatego wykorzystujemy je w ukorzenianiu sadzonek. Naturalne środki na ukorzenianie roślin. Przyjrzyjmy się najlepszym naturalnym hormonom ukorzeniającym. To, co teraz usłyszycie, będzie dla Was dużym zaskoczeniem, ponieważ jest to nasza własna ślina. To nie żart, nie ma w tym nic specjalnego. Ślina ludzka lub zwierzęca działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo na rośliny. Główną ideą jest zapobieganie gniciu i stymulowanie tworzenia korzeni. Pierwszym krokiem w zapobieganiu gniciu jest zanurzenie odciętego końca rośliny w ślinie, a następnie umieszczenie go w ziemi w doniczce. To zdecydowanie lepsze niż nic. Może warto spróbować i poeksperymentować, szczególnie gdy nie mamy pod ręką innych ukorzeniaczy. Drugim jest ocet jabłkowy. To kolejny sprawdzony, naturalny stymulator hormonu ukorzeniania. Dodajmy 5 kropli do połowy szklanki wody i dobrze wymieszajmy. Nie używajmy większego stężenia octu niż podana ilość, ponieważ może to mieć odwrotny skutek i również może uniemożliwić ukorzenianie. Ocet jest także naturalnym środkiem chwastobójczym, ale wyłącznie w silnych stężeniach. Po prostu zanurzmy ciętą łodygę w tym roztworze, a następnie włóżmy ją do ziemi. Trzecia opcja to proszek cynamonowy. Cynamon jest środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym, który z pewnością podwoi nasz sukces. Wystarczy zanurzyć sadzonkę w tym drobno zmielonym proszku, tak na około 3 cm, a następnie wsadzić do ziemi. Czwarte to kora wierzby. Kora wierzbowa zawiera 2 bardzo ważne związki: salicynę i kwas indolilomasłowy. Salicyna jest chemicznie podobna do aspiryny, która jest kwasem acetylosalicylowym. Kwas ten to hormon rośliny, który stymuluje wzrost korzeni. Należy do fitohormonów z grupy auksyn. Jeśli w pobliżu rośnie wierzba, możemy zrobić z niej herbatę.
Hormon występuje w dużych stężeniach w rosnących końcach gałęzi wierzby. Jeśli te sadzonki namoczymy w ciepłej wodzie, można uzyskać z wody wystarczającą ilość hormonu indolilomasłowego, który nazywamy też herbatą wierzbową. Zanurzmy w niej sadzonki i pozostawmy na kilka godzin, a następnie posadźmy je do ziemi. 5. to miód. Miód to kolejny naturalny środek antyseptyczny i przeciwgrzybiczy, który pomaga małym sadzonkom zachować zdrowie i siłę. Nie zanurzajmy sadzonek bezpośrednio w miodzie. Dodajmy 1 łyżeczkę miodu do 2 szklanek ciepłej wody. Teraz wystarczy dobrze to wymieszać, ostudzić i zanurzyć sadzonki. 6. to aloe vera. Świeży aloe zawiera kwas salicylowy wraz z innymi korzystnymi enzymami, aminokwasami i minerałami. Po prostu weźmy 1 liść aloesu, wyciśnijmy sok i zanurzmy w nim sadzonki, a następnie posadźmy je w ziemi. Kolejnym to aspiryna. Chociaż nie jest całkowicie naturalna, jest jednak niedrogą opcją. 1 tabletkę aspiryny należy rozpuścić w szklance wody i zanurzyć w niej sadzonki przed sadzeniem. Jeżeli chcemy stworzyć jeszcze silniejszy środek ukorzeniający, możemy wymieszać 1 lub więcej wymienionych składników i spróbować poeksperymentować z każdą formułą na kilku sadzonkach i zobaczyć, który z nich będzie dla nas najlepszy. Na przykład możemy łączyć herbatę wierzbową z miodem lub cynamon z miodem lub z aloesem itd. W sklepach są dostępne specjalne ukorzeniacze, które możemy bez problemu kupić, ale można także zastosować kwas bursztynowy i witaminy z grupy B. Kwas bursztynowy. Oprysk roztworem kwasu bursztynowego stymuluje wzrost nowych pędów. Moczenie korzeni w jego roztworze przez 6 godzin stymuluje wzrost nowych korzeni. Stosowany jest do reanimacji wszelkiego rodzaju roślin. Zachęcam Państwa do eksperymentowania i tworzenia indywidualnych zestawów, ponieważ każdy sukces daje nam ogromną dawkę radości i satysfakcji.